Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto różowa nuta. Ciasto składa się z 3 elementów. Zajmiemy się pierwszym, masą owocową, do której potrzebujemy 700 ml śmietanki kremówki 30%, 150 g masła, 100 g cukru i 3 opakowań galaretki wiśniowej. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy jeszcze około 20 sztuk herbatników kakaowych i około 200 g wydrylowanych wiśni z kompotu lub świeżych. Na gazie stawiamy sobie rondelek, do środka dajemy 150 g masła i na małym gazie roztapiamy masło. Do roztopionego masła dosypujemy 100 g cukru, mieszamy składniki ze sobą i czekamy, aż cukier się rozpuści. Od czasu do czasu przemieszajmy sobie całość. Następnie dolewamy 700 ml śmietanki kremówki 30%. Jak Państwo widzą, cały czas mieszamy. A po dolaniu całej śmietanki zostawiamy nadal na gazie i doprowadzamy do zagotowania. Wtedy zdejmujemy garnek z gazu i dosypujemy 3 opakowania galaretki wiśniowej. Cały czas mieszamy, żeby galaretka rozpuściła się w gorącej płynie. Jak już wszystko bardzo ze sobą dobrze wymieszamy, zostawiamy galaretkę do wystudzenia. Ona musi być wystygnięta, ale lekko tężejąca. Teraz spód ciasta. Foremka o wymiarach 24×38 cm wyłożona papierem do pieczenia, a na spód wykładamy około 20 sztuk herbatników kakaowych. W razie potrzeby, żeby pokryć cały spód, trzeba kilka herbatników dociąć. U nas zajęło to 2 godziny, żeby masa z galaretką zaczęła nam lekko tężeć. Możemy ją wtedy wylewać na nasze herbatniki. Ona powinna sama się rozprowadzić, ale w razie potrzeby można jej pomóc. Jak wylejemy masę na herbatniki, to foremkę wstawiamy do lodówki, tak mniej więcej na 10 minut, żeby masa się ścięła. Po 10 minutach wyjmujemy foremkę z lodówki i wykładamy na wierzch 200 g wydrylowanych wiśni, albo z kompotu, albo świeżych. Taką foremkę zostawiamy, a zajmiemy się trzecim elementem, czyli masą czekoladową. Do masy czekoladowej potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, 20 g masła i 4 czekolady mleczne. W tak zwanej kąpieli wodnej, czyli garnek postawiony na gazie, w środku jest woda, nad tym wszystkim jest miseczka. Miseczka nie dotyka wody. Do miseczki dajemy 20 g masła, dolewamy 300 ml śmietanki kremówki 30% i czekamy, aż w tej gorącej, ogrzewanej od spodu miseczce wszystko się rozpuści i połączy. Jak to się już stanie, dosypujemy połamane 4 czekolady mleczne i znowu czekamy, aż gorąca miseczka podgrzeje to wszystko i rozpuści to się nam. Mieszajmy od czasu do czasu. Jak Państwo widzą, jeszcze są grudki, jeszcze wszystko się nie połączyło, trzeba nadal mieszać od czasu do czasu i czekać, aż powstanie jednolita masa. Wtedy miseczkę zdejmujemy z gazu i czekamy, aż ta masa lekko przestygnie. W momencie, kiedy masa przestygła, możemy ją spokojnie wylewać na nasz wcześniejszy spód, ale nie róbmy to bezpośrednio, bo wtedy poprzesuwają nam się te wiśnie. Lejmy na jakąś łyżkę, tak jak Państwo tu widzą, albo na łopatkę i w ten sposób pokryjmy cały wierzch ciasta. W tej polewie, tej masie czekoladowej
trzeba będzie może pomóc, tak jak Państwo tutaj widzą, przechylając foremkę w jedną lub w drugą stronę. Jeżeli jakieś wiśnie znajdą się takie, które nie są pokryte czekoladą, proponuję je właśnie w taki sposób pokryć, żeby wszystkie były oblane czekoladą. To raz, że ładnie wygląda, dwa, że pozwoli na to, że jeżeli będziemy ciasto przechowywać w dłuższym terminie, to pleśń nie chwyci nam tych wiśni. Ciasto wkładamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na minimum 12. Wtedy te herbatniki pod spodem spokojnie sobie zmiękną i będą tworzyły fajną całość. Ja żegnam się z Państwem, zapraszam za kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.